Tutaj goście im rzuca i wyłapują. Cyk, złapała. Cyk, złapała. Mądre! Siemanko, witam Was w drugim odcinku z Iraku, dokładnie z Bagdadu. Jeśli nie widzisz pierwszego odcinka, sprawdź najpierw tamten, bo to jest kontynuacja. Dzisiaj zabierzemy Was w specjalne miejsca, pokażę Wam miejsca, które nie pokazywał nikt wcześniej na YouTube, ponieważ jest z nami Mohamed, który powiedział, że zrobi wszystko, żeby te odcinki były najlepsze ze wszystkich. Pokażę nam takie smaczki, jakich jeszcze nie było. Będą to wyjątkowe miejsca. Trafiliśmy na niego zupełnie przypadkiem i tak miało właśnie być. Zamieszkaliśmy u niego, teraz powiedział, że z nami pozwiedza, jutro rusza w ogóle z nami w trasę. Zarobiście, wszystko fajnie się ułożyło. Oglądajcie ten odcinek i zobaczcie, jak piękny, jak wyjątkowy teraz jest Irak i co się w nim zmieniło. Będzie około 5 odcinków w tej serii, także pamiętaj, żeby nie minąć żadnego. Oglądaj dalej. Ale to jest wszechobecny chaos wszędzie. Wiecie, w tym mieście mieszka 7 milionów ludzi, także nie ma się co dziwić. Podobno korki są cały czas. Wczoraj nawet jechaliśmy w nocy, to w niektórych miejscach były korki. Ja myślałem, że montuję krzesła na górze, żeby ludzie siadali jeszcze tam, bo w środku jest full, ale nie, po prostu ktoś chyba kupił i przywiązują. No, jesteśmy właśnie w centralnej części Bagdadu, czyli stolicy Iraku. To jest szok, no nie wiem. Byłem w wielu krajach, gdzie na ulicach są sami faceci, no ale tutaj to jest jakieś 99%. A tutaj kobiety mają normalnie swoje prawa i nie ma tak, że tam. Tylko akurat może tutaj na tej dzielnicy tak to wygląda. Zobaczymy, co będzie dalej. No, ale jedna na 1000. Jedna kobieta na 1000 facetów. Właśnie Paweł przed chwilą mówi, że ciekawy tu jest ten chaos na ulicach. Ja, w krajach arabskich to jest bardzo normalny widok. Tak to wszędzie, w każdym tym kraju wygląda to dokładnie tak samo. Dworzec autobusy, dworzec z busami. Takie porozwalane niektóre. Ale właśnie tutaj jest tak, że jak chcecie gdzieś jechać, no to właśnie najlepiej takimi busikami się przemieszczać. Albo idziecie po prostu do takiego miejsca, znajdujecie taksówkę, znajdujecie 4 osoby do środka, dzielicie się kosztami i jedziecie. My akurat stwierdziliśmy, że powiedziałem Mohameda, że nas zawiózł tam, gdzie chcemy jechać. Od razu coś opowie, a przynajmniej zaoszczędzimy trochę czasu. Jakbyśmy mieli więcej czasu, to jeszcze spoko, ale chcemy jak najwięcej zobaczyć w krótkim czasie. Także to był najlepszy wybór dla nas. Oliwki sprzedają. Dobra, idziemy się trochę boić. A jak możecie zobaczyć, no centrum miasta to naprawdę żyje, także szok. No tak, to jest handlowa dzielnica tutaj też. Wszystko się tutaj dzieje. Ale mega mi się to podoba. Oliwki. No, pyszne. O, jaki tam. Miecze. Takie tam. Powiem wam, że no, tutaj to naprawdę mocno sobie radzą ludzie z jeżdżeniem. Wózki, tuk-tuki, samochody, taksówki. Wszystko po drogę i każdy daje radę. Przed chwilą byliśmy właśnie pod pomnikiem gościa, który najpierw był króla.
stał się władcą tutaj. Później tego gościa zabił Saddam Hussein i przejął władzę po nim. I się pytałem właśnie, czy gdziekolwiek jeszcze tu można znaleźć jakieś rzeczy związane z Husseinem, ale wszystko jest totalnie zniszczone przez to, że to był dyktator, to był niesamowicie zły człowiek, który zamordował tysiące ludzi tutaj. No i trochę więcej mam jeszcze tam powiem później oczywiście. Powiem, żeby Mohamed też coś powiedział z jego punktu widzenia, jak to wyglądało i żeby opowiedział nam tę historię, którą opowiadał wczoraj właśnie, bo to było bardzo ciekawe. Ja mam, że są takie korki, mamy gdzieś teraz jechać i będziemy tam jechać pewnie wieczność. Okay, where we are now? Hey guys, so right now we're in the Liberation Square, or the Tahrir Square as we call it in Iraq. It's a very public figure, and as it says, like it's for liberation. The one in the middle, this is the main part, which is this indication for the freedom of Iraq. As you can see, the soldier, he's breaking the barriers, and I would say for a better future, something like this. So it's all about the power of wellness. One more thing, all the other parts, it's related to the history of Iraq. All of those are samples, an indication for multiple parts in Iraq, and like it's a samples, you know, yeah, for history. Okej. Zastanawiam się, co się dzieje właśnie tam. Z 20 policjantów i tak grubo uzbrojonych było. Że ktoś ważny tu akurat jest. Wiedzieli, że świr z Polski tu przyjeżdża? Tak, wiedzieli, że Pawła biorę, to woleli zabezpieczyć cały teren. Na pewno ważny jechał. Dobra, zagadałem teraz jeszcze z Mahomedem, żeby dokładnie powiedział, że dokładnie, nie dokładnie, ale żeby wam przybliżył historię tutaj, o co chodziło, z kim była pierwsza wojna tutaj, znaczy z kim się zaczęła, później była druga, jak Amerykanie przyjęli, o Hussainie trochę, byście wiedzieli, z czym ten kraj borykał się na przestrzeni ostatnich lat, ostatnie lata to już jest spokojnie, ale na przestrzeni wielu lat. Okay, now we can say something about the war with, between Iraq and Iran after when the Hussein attacked the Kuwait, how they start when the American army came here. Okay, you can say everything. Okay, so basically, if I want to talk about the history of the war between Iraq and Iran, it has started in the 1980 between Iraq and Iran, and the war lasts for around 9 years. Okay, and both parties says like Iraq. Some parties they say like Iraq has won. Some other they say Iraq has lost the war. But Iraq has made it to penetrate the front line of Iran, and they invade like around 15,000 kilometers inside Iran, and then they take the defense position. And after that, they agree on a treatment or a treaty, and then the Iraqi forces has withdrawn. And in the 1991, the war between Iraq and Kuwait started. Iraq has made it to invade Kuwait, I think in maybe like 1 hour or 2 hours, something like this. It was very quick. Yeah. That was very quick. And the army, they attacked Kuwait by buses, and then they take control of Kuwait, and I told you, in a very short time. And then after they invade Kuwait, the allies, which is the US and their, their friends, they start their, I would say, like aggressive or offensive against Iraq. And they start to attack Iraq and many wars like the Desert Storm and any other things like that. And in 2003, like Iraq collapsed and the US army like invade Iraq. They bombed some vital locations, and they made it to invade. And 2006, Iraq been through this terrorism, as everybody know, between Sunni and Shia. So that was a bit, it took like for 1 or 2 years. Things were not very good back then. And in 2014, again, like the ISIS invaded Iraq. 2017, we've managed to kick them out of the country. And in 2019, there were some protests in Iraq and October Revolution and some political conflicts. And everything has settled down after the COVID-19. And so I think Iraq has started to improve nowadays from 2 years and so far, 2021 and so far, Iraq is improving. The infrastructure is improving. The people are getting more money, I would say, more income, and things are getting better nowadays. Yeah. Okay, later you have to tell me something more about the Hussein, about the war with America, how it looks here. But okay. Yeah, maybe another place. Okay, we'll do. Jak się przechodzi przez drogę,
po prostu się idzie. Te światła nie działają, każdy jedzie jak mu się podoba. Tak to wygląda. Ale takie klimaty ja lubię najbardziej. Oczywiście pamiętajcie, że jak będziecie chcieli kontakt jakiś do Mohameda, to wam wyślę. Na pewno bardzo chętnie wam tu pomoże z jakąś opłatą. Ma też spokój, tak jak widzieliście na pierwszym vlogu. Jakbyście chcieli tanio zatrzymać gdzieś. Także petarda, dla niego to zawsze fajna pomoc. No, idziemy teraz jeszcze. Salam alejkum salam. Mili ludzie, ktoś wita. Jedziemy jeszcze właśnie teraz na jakąś shawarmę. Jest pora obiadowa, także chcę zjeść jakiegoś dobrego kepsa. Oczywiście z baraniny. Jest tutaj pyszna baranina. Wczoraj to, co mieliśmy na kolację, było wyśmienite. No, a wam jeszcze serdecznie chcę polecić ciuszki z Extreme Hobby. Wpisujecie w Google Extreme Hobby Podróże Wojownika, bo nadal w opisie znajdziecie link. Zawsze tym wspieracie nasze podróże, także dziękuję bardzo. Parę osób się może też zastanawiać, jak tutaj wygląda na przykład, jak tu jest, znaczy właśnie nie wiem, czy jest, tu chyba nie ma dokładnie tego prawa szaria, tak jak wam mówiłem, bo na przykład można tutaj kupić alkohol w sklepach, znaczy są wyznaczone do tego specjalne sklepy, ale można je kupić. Tak na przykład jak były takie sklepy też, jak byliśmy w Jordanii, też były, w Iranie też były takie, no i tutaj też są, także tutaj jest naprawdę tak w miarę okej. I to ze względu na to też, że wiecie, tu też wielu pracowników przyjeżdża, na przykład z Indii, z Bangladeszu. Na lotnisku widzieliśmy ich naprawdę bardzo dużo. Patrzcie, jakie złomowisko samochodów. Parę pięter samochodów. Ciekawe to wymyślone jest. Chcieliśmy teraz zobaczyć inną część jeszcze. Teraz będziemy do trochę biedniejszej. Będziecie zobaczyć, trochę zaświecone tu jest. Ale wiecie, co mnie zawsze najbardziej dziwi? To, że gdzieś jest biednie, to nie znaczy, że nie można posprzątać. To jest dla mnie zagadka, której chyba nigdy w życiu nie rozszyfruję. Wiecie, co w Indiach usłyszałem? Dlaczego jest taki burdel, taki syf? Bo jest dużo ludzi do śmiecenia. Nie to, że jest dużo ludzi do sprzątania. Jest dużo ludzi do śmiecenia i tyle. Szok po prostu. Ciekawe, co tutaj by mi powiedzieli. Idziemy teraz zobaczyć niesamowite miejsce, które tam jest z tyłu. Szran się nazywa. There's like this street there. Yes. A, okej. Dobra, zaraz nagrywał, będzie lepiej widać. I później musimy zdeponować telefony, niestety nie możemy tam nagrywać. Ale Mohamed ma coś tam nagrane z wcześniejszych wizyt, gdzie mógł nagrywać. Powiedział, że wyślę. Dobra, tutaj możecie zobaczyć jeszcze stare części, jakie tutaj są. Tutaj widać, że ludzie dalej mieszkają. Niektórych tak, niektórych nie. Tam będziemy wchodzić do środka. Tutaj jak wam mówiłem, tam do środka telefonu zabrać niestety nie można. Bardzo szkoda. Ale fragmenty, jak to wygląda, zobaczycie zaraz. Okay. Yeah, and the people Go straight, and we can go straight and walk. Okay, and people say they want to just paint it like this. Paint it like this just to make their area looks better and more beautiful. Yeah. But all the houses are like the majority of them are abandoned. This one is abandoned. That one is abandoned. You can see that clearly. Yeah. Spoko, no. Dobrze sobie to myśli. Taka biedna dzielnica, którą pomalowali. Już trochę inne wrażenie robi zupełnie. Wiadomo, że dalej jest słabo, ale zawsze to lepiej, że jest trochę kolorowo przynajmniej. Przynajmniej dla dzieci, które się tutaj bawią. Okay, maybe here you can explain me what is the difference between a But shrine like, I and think it's what's- better next to the shrine or very close to the shrine because it's not a shrine. Yeah. This is just an old
I think there. But people still living here, yeah, all the time. I told you that most of the houses are abandoned. Ah, okay. Yeah, you can see like this house. Right? Ah, yeah, actually. But some of one, Yeah. people living here. Okay, let's go there. Yeah. Go next to the shrine. Yes. No i dobra, idziemy teraz na miejsce, gdzie Mohamed właśnie od razu powie, gdzie dokładnie teraz jesteśmy. Cieszę się, że nas tu zabrał, bo nie widziałem nigdy takiego czegoś wcześniej. Będzie to fajnie wyglądało. Powiem wam tak, kobiety w tym kraju mają wypas pod takim względem, że nie muszą się przejmować, że na przykład jedna się ubierze inaczej od drugiej, bo wszystkie się tak samo ubierają. Wszystkie są na czarno ubrane po prostu. No. Nie mają z tym problemu, co założyć, bo zawsze zakładają to samo. Okay, well, what's the difference between shrine and mosque? Okay, so a mosque is a place where we go to and then we pray to worship Allah. And shrine is different because they are prophets or the grandsons of Prophet Muhammad, Imam we call them. They buried there in those shrines. For example, this one for Imam Kadhim and Muhammad al-Jawad, they are the grandsons of a Prophet Muhammad. Everybody know him. Yes. Now can you explain why we cannot take the phones inside? Okay. I know why, because in India it was exactly the same. Yeah. Because they can put some signal and going like... No, it's not about that. Because it's their policy is that they don't want people to keep recording inside because, if people, it's the place people consider as a sacred. Okay. So if you go inside and you just take pictures and videos, you will bother the others, and this is their policy. But in other shrines in Iraq, you can allow to take phone inside. But cameras no. This one is the biggest in all Iraq, no. or the most famous? This one is the most famous in Baghdad. And in Baghdad, to be more specific, there are 4 main shrines: Imam Ali in Najaf, Imam Hussein and Abbas in Karbala, those 2. And there is Imam al-Kadhim, and Hassan al-Askari is in Samarra. So 4 main shrines in Iraq, and this is one of the most famous ones. Powiem wam tak, Paweł nie ma lekko podczas podróżowania ze mną. Nie dość, że dużo chodzimy, to już... Śliskli na całych girach. Już pomiędzy wycieczkami spałem, bo już nie dałem rady. Tak, spalony od słońca, bo się nie posmarował oczywiście. Już się z nas śmiali, że jesteśmy czerwone twarze. Dodatkowo nie jemy, tylko jedliśmy dzisiaj śniadanie, jest już 16. Nasz przewodnik stwierdził, że tu nie trzeba jeść, bo mamy dużo. Tak, on mówi, że wydawało mi się, że on dużo je, a my jemy dużo więcej. Żygał się z was ktoś jeść z głodu? Ja się zaraz zażygam. Nie, ja też jestem na maksa głodny. Ja myślałem, że my jedziemy od razu z hotelu zjeść, a się okazało, że jednak nie jedziemy. Tylko jedziemy najpierw tutaj. Jeszcze nie wiadomo, ile tutaj w środku będziemy, jakie to jest duże. A jesteśmy naprawdę głodni. Ale cóż, czasem jak w podróży bywa, że nie ma czasu nawet, żeby zjeść. Bo trzeba nagrywać. Nie wiem, gdzie oni idą. A, idziemy do głównego wejścia pewnie. Zobaczcie, jakiś street foodzik tutaj się gotuje. Aż skończyło się. Herbatka. Jadłem w gorszych miejscach, Paweł. Mało widziałeś, jeszcze uwierzy. Te lody takie. No. A, to są tureckie słodycze też. To jest pyszne, uwielbiam po prostu. Hałwy. O, patrzcie jak wszędzie. Hello, salam alaikum. Nice. It's very good. Thank you so much. Thank you. Ale Paweł, tureckich słodyczy to się najemy już za parę dni. Jak będziemy... Co? Hałwę. Ja to bym bardziej wolał... Kurczę, nie pamiętam jak się teraz nazywało. To... Ci się mówią, że musimy zjeść na pewno w Turcji ze słodyczy. No to wiesz. Kurczę, zapomniałem jak to się nazywa teraz. Ale z pistacjami na maksa słodkie. Znaczy, idziecie pod świątynię, nie możecie sobie majty kupić nawet jak chcecie. Wszystko możecie to kupić. Mohammed, what is the name of your channel? The channel MK Tours
MK Tours, yeah? MK Tour Iraq. Yeah. Tours. Okay, and the Instagram is the same, yeah? MKMDN1. Yeah. Okay. Maybe you can write it in this question. Yeah, I just posted. Will be easier when I give it the link. Thank you, man. Thank you. No, także link wam zostawię do Instagrama i do YouTube'a Mohameda. Jak mu tam możecie zostawić suba, będzie super, na pewno będzie bardzo szczęśliwy, bo dopiero zaczyna swoją przygodę z YouTube'em, także zawsze to jakieś wsparcie. A paru Polaków już u niego było, także fajnie i myślę, że po tym jak pokazałem, jak z nami nagrywa, to jeszcze pewnie nie jeden Polak z chęcią przyjedzie do niego. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zaskoczeni, jak to wygląda, czy właśnie tak sobie wyobrażaliście Bagdad, tej stolicy Iraku, bo ja tak sobie wyobrażam. Ja wiedziałem, że to będzie bardzo podobnie do Iranu. Oj, znaleźliśmy szawarmę, pycha z baraniny. No, jak wam się podobają odcinki, podoba wam się to, co robię, pamiętajcie, że zasubskrybować kanał. Na to liczyliśmy właśnie. Pogadałem teraz jeszcze z Mohamedem na temat tego, jak to wygląda z jedzeniem ze swoją rodziną na przykład, że jak oni są, on ma 5 rodzeństwa i się zastanawiałem właśnie, czy to jest tak jak na przykład jak byłem w Pakistanie, jak byłem w Somalii, że tam najpierw jedzą faceci, a później dopiero kobieta z dziećmi. I pytałem się, czy tutaj też to tak wygląda, ale on powiedział, że absolutnie nie. Dla niego rodzina to jest rodzina, oni jedzą wszyscy razem, oni wychodzą razem, też jak gdzieś idą do restauracji. I tutaj też tak jest, że właśnie widać stolika obok, nie będę pokazywał. Normalnie siedzą kobiety z mężczyznami, z dziećmi i wszyscy razem jedzą. To jest normalny kraj pod tym względem. To nie ma takiego, to nie jest radykalny islam, to jest tak normalny. I on mi właśnie tłumaczył dużo rzeczy też na ten temat, że tam, gdzie takie rzeczy się dzieją, to już to po prostu poszło w złą stronę, totalnie. I że oni tego nie popierają. On mówi, że dla nich, że to jest chore, totalnie. No i tak wygląda nasza wyżerka. Baranina, do tego fasola i Pepsi. W ogóle czytałem na jakiejś stronie, że tutaj Coca-Cola jest zbanowana. A okazało się, że to nieprawda. Że normalnie mają też Coca-Colę, ale więcej piją Pepsi. Dobra, zjedzone i wracamy. Tutaj idziemy do środka zobaczyć. I powiem wam, że nie mogę się doczekać, jak tam będę w środku, żeby sprawdzić, czy już takim czymś kiedyś byłem, bo szczerze mówiąc Mohamed mówi, że jak byłem w Iraku, byliśmy w różnych miejscach, no to mogłem już być takim czymś w takiej budowli. No, ciekawe, czy będę zaskoczony. No i musimy zdeponować nasze telefony i dopiero możemy wejść do środka. Oczywiście faceci wchodzą osobno, kobiety osobno. Dobra, powiem wam tak, pięknie tam było, po prostu było pięknie. Zdobione coś na wzór tego, co mogliście zobaczyć w Iranie, to co puszczałem, to pokazywałem, takie piękne świątynie, całe takie, wiecie, w świecidełkach, w złocie, w takich kryształkach. Oczywiście ludzie się w środku modlili też, siedzieli sobie, po prostu rozmawiali, tam jakieś mowy wygłaszali. Naprawdę piękne miejsce, nie ma co ukrywać. Ja troszkę uważam, że inny powód jest pewnie tego, że nie można tam nosić telefonów, niż to, co usłyszałem, ale trudno. Podobno do innych, tam gdzie już będziemy, na przykład będziemy w Karbali, tam też jest coś takiego, taki ashram, to tam już można nagrywać i tam wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Trochę się będzie różniło od tego oczywiście, bo każdy jest inny, ale mniej więcej pokażę, żebyście zobaczyli. Jeszcze my dodatkowo będziemy tam w pierwszy dzień Ramadanu, także też fajnie, bo no to jak będzie patrzeć, to jest największe wydarzenie u nich, to są święta. Pierwszy dzień 30-dniowego postu, gdzie od pierwszej modlitwy do zachodu słońca praktycznie nic nie jedzą przez 12 godzin, nic nie piją.
dopiero po zachodzie słońca mogą zacząć. Także u nich się to wszystko wtedy troszkę zmienia. Zaczynają życie dopiero po zachodzie słońca. Przez 30 dni. Powiem wam tak, że wiele osób na pewno źle myśli o Iraku. Ma złe postrzeżenia na temat tego kraju. Jak to wygląda. I oczywiście tu się tu działo dużo złych rzeczy. Ale szczerze, to wydaje mi się, że tutaj na przykład jest luźniej już niż w takim Iranie nawet, jak byliśmy wcześniej. Tutaj kobiety nie mają przymusu nosić chusty na głowie. Mają w ogóle, wiecie, inne prawa i tak dalej. Mają swoje prawa. Pracują wszystko. Tylko Sponkers. Sponkers? To jest Snickers. Takiej podróbki jeszcze nie widziałem. Zaraz Snickers jest T-Max. Sponcake. No Snickers. Wow. Sponcake. Okej. To było ciekawe, naprawdę. Dobra podróbka. Nazywam China? Dobra podróba, serio. Dobra, teraz zobaczyliście trochę tej biedniejszej strony, trochę takiej lokalnej. A teraz właśnie pojedziemy do tej bogatej strony Bagdadu, żebyście zobaczyli też, jak żyją tu bogaci ludzie. Ej, wiecie co jest najlepsze? 3 czy 4 różne... O, popatrz, jakaś salka. 3 czy 4 różne osób się tutaj pytaliśmy, kiedy się zaczyna Ramadan. Zaczyna się jutro, bo sprawdziłem w goglach. Każdy mówi inaczej. A tak, jeden mówi, nie, w poniedziałek. Innego się pytamy, w środę. Ktoś powiedział, w czwartek. Nikt nie wie. Nikt nie wie, totalnie nikt nie wie, kiedy się zaczyna. A ja sprawdziłem na goglach, wiem, że się jutro zaczyna po prostu, ale tutaj każdy ma swoją datę i tyle. Wiadomo, może specjalnie to przyciągają, żeby się nie głodzić, ale tak naprawdę zaczyna się jutro. 10 marca. Golden Hour się zaczął. Zaczął ładnie świecić. Jeszcze piekarnia, tutaj gołąbek tylko chodzi i podgryza. Przez który dzień sobie spróbować takiego pieczywka świeżego. Wiecie co dzisiaj fajnego usłyszałem? Bo dużo rozmawiamy na temat tego właśnie, jak tutaj wygląda, jak tu jest z islamem. No ale fura jedzie. Dużo mają... klasyk. Dużo mają to amerykańskich samochodów. No i wiecie, w każdym kraju jak podróżuję, to chcę się dowiedzieć takich ciekawostek różnych. I opowiadałem o tym właśnie, co mnie spotkało na przykład w Somalii, co tam widziałem, jak to wygląda w Afganistanie, w Iranie, w Syrii i tak dalej. I właśnie Mohamed mi powiedział, że islam tak nie wygląda, że to jest źle interpretowany, że każdy normalny, który do tego normalnie podchodzi, który nie jest takim, wiecie, fanatykiem i w złą stronę później ludzie odbierają ten islam, że to jest wszystko wina właśnie tych ludzi, tak, tych, którzy źle go interpretują i źle do tego podchodzą, tak bardzo, za bardzo nawet, tak radykalnie. I tutaj właśnie z tego, co mi przynajmniej opowiadał, jest zupełnie inaczej. A mówi, że on nawet sobie tatuaż za niedługo chce zrobić jakiś, że on też tak, wiecie, nie, że 5 razy dziennie się modli, tylko on na przykład, oczywiście jak jest Ramadan, to się trzyma tego, nie pije przez 12 godzin, ale nie modli się na przykład 5 razy dziennie. Wiadomo, że to jest podejście każdego indywidualne, ale w niektórych krajach na przykład by to było bardzo źle odbierane, jeśli by się tak nie robiło. No, zdecydowanie. Na przykład w takiej Somalii to oni totalnie 5 razy, jak trzeba było, musieliśmy przerywać, bo oni się musieli modlić. Ja oczywiście nie uważam, że to jest złego, oczywiście to nie o to chodzi. Tylko no jest to inaczej, totalnie inaczej. No i te kobiety też nie muszą nosić tych chust. To jest też na pewno dobre. No bo moim zdaniem każdy powinien robić to, co chce, a nie to, co mu każą. Bo religia nie powinna niczego nakazywać. Ale piękny załóg się robi.
Właśnie przejeżdżaliśmy koło hotelu, który jest no, tam 3-gwiazdkowy czy 4 i tam właśnie jest impreza jakaś, jakiś klub, tam jest basen mieszany, gdzie kobiety z mężczyznami mogą normalnie iść takie, wiecie, dla zagranicznych, bo normalnie musicie wiedzieć o tym, że w krajach muzułmańskich kobiety i mężczyźni nie mogą iść na przykład na ten sam basen, są osobne. No, a tutaj jest taki położony. To ciekawe też, że takie hotele też tutaj są. Tutaj powstają, czy są? Bogate osiedla. Właśnie brama gwiazdowa. Irak też ma naprawdę bogate dzielnice. Nieźle, naprawdę nieźle. Kiedyś muszę mieć taki samochód. O, ale mi się podobają. No to chyba w takim kraju właśnie, gdzie za darmo jest paliwo. O. Tutaj przyjechaliśmy teraz na bogatą stronę Bagdadu, żeby wam pokazać, jak wygląda ta druga część. To jeszcze tam idziemy oczywiście, ale już się zaczynają niezłe samochody. GMC. No i tutaj się zaczyna ta bogata część właśnie Bagdadu. Zupełnie inne budynki, inni ludzie. Bip. No to już wygląda inaczej, co? Jakbyśmy byli w ogóle w innym kraju jakimś. Bogate sklepy. Bro, here looks much different. Yes. Yeah, totality. Tam jaka kula. Zupełnie inne samochody. Patrzcie, dziewczyny normalnie ubrane. Przyszliśmy zjeść kunafę. Najlepsze kunafę jak jadłem było w Turcji. Nie, sorry, w Jordanii. W Jordanii było naprawdę najlepsze z najlepszych. No, wcześniej co wam mówiłem, co zapomniałem jak się nazywa, to była baklawa. Jak ci smakuje? Spoko. Strasznie słodkie, nie? Sam cukier. Ale kunafę jest dobre. Ogólnie to inny kolor powinno mieć. Nie wiem, czy on to jest pomarańczowe, ale spoko. Patrzcie, jakie manekiny tu też robią. Patrzcie, jakie rzeczy różne porobione ze złota. Niezłe. Ale to jest grubo tego. No, nabite jest nieźle. Patrzcie, jaki naszyjnik dla kobiety. Ciekawe, naprawdę. No, tutaj ta dzielnica jest mocno doinwestowana. Fajnie było zobaczyć też tą drugą stronę tego miasta. Bieda, co? G-klasa. Tutaj kolejny Mercedes. Nie no, samochody to mają tutaj dobre, nie ma co gadać. To akurat mnie zaskoczyło też tutaj. A ja tak lubię, jak mnie coś zaskakuje w danym kraju i jak ja mogę zaskoczyć was, bo na pewno każdy z was sobie myślał, że Irak, to dalej widać tutaj wszędzie ślady wojny, że wygląda jak Syria, jak ją pokazywałem, a to zupełne przeciwieństwo, moi drodzy. Totalnie wygląda normalnie. Chyba w ogóle trafiliśmy na dzielnię. Co chwilę jakiś amerykański bus stoi. Jesteśmy po ten monument.
Ale idziemy gdzieś tam pod wejście. Wiecie co? Kolejny raz jestem w szoku. W kraju muzułmańskim reklamy kobiet bez chust na głowie. Wiem, że wam się może wydawać to dziwne, co ja mówię w ogóle, ale to jest niespotykane. Okay, this is the monument of what? Saving culture. Saving culture monument. Okay. And there's some big park or just small? You see there, the statue there. It's called Saving Culture Monument, and it's very famous. Very famous place, yeah? Because it's in a mosque, and plus you see this scripts, Sumerian scripts. Yes. And the man who's holding it. Yes. And he have 5 hands. And those 5 hands are indications again for wisdom, for the power of money. So all the factors that can make and save the culture, they symbolize it as hands. Okay. See? Yeah. No i tak jeszcze nie było, autobusem jeszcze nie jechaliśmy. I w ogóle co tutaj zauważyliśmy? On w autobusie siedzi i ma na szyi normalnie duży krzyż wytatuowany. Niestety nie widać. Wygląda dobrze, co? O, ale tam się miecho robi. Assalamu alaikum. Aszek, co miecho się robi. Nieźle, nieźle. To baraninka. No i dobra. Okazało się, że dzisiaj mamy jeszcze współlokatora, chłopaka z Belgii. Przychodzimy, patrzymy, ktoś jest w pokoju. Patrzymy, a to tam leży obok w celi numer. No, powiem wam, że naprawdę dzisiejszy dzień był spoko. Bardzo pozytywnie. Znaczy, dobra, nie mogę powiedzieć, że mnie zaskoczyła, bo mnie nie zaskoczyła. Znaczy nie zaskoczył Bagdad, nie zaskoczył Irak, bo wiedziałem, że tu będzie dobrze, że ludzie będą mieli jedzenie, będzie pyszne. Ale ta bogata strona mnie zaskoczyła. Tyle Dodge'ów, tyle GMC i tak dalej, takich amerykańskich samochodów, to chyba nie widziałem nigdy, w żadnym kraju. Totalnie. Także to było naprawdę spoko. Fajnie, że takie kraje tak szybko się, wiecie, ten kraj tak szybko się odbudował po tym, co się tu działo przez tyle lat. I życie wygląda w miarę normalnie. No, gdyby nie ta policja wszędzie i tak dalej, to wiecie, to by było naprawdę całkiem normalnie. Dobra, to było na tyle. Jutro ruszamy do Samary. Zobaczycie coś pięknego. I w ogóle fajny plan mamy. 6:30 wyjeżdżamy. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek i pamiętajcie o subskrypcji. Paweł, pożegnaj się. Elo, elo. No, yo.